Siemanko, kolejny dzień w pięknych Himalajach. Czekajcie, wyjdę troszkę wyżej i od razu wam pokażę, jakie piękne widoki nas dzisiaj tutaj przywitały. Jestem tak zachwycony po prostu tą wyprawą. Powiem wam, że to na pewno będzie jedna z moich top wypraw na 100%. Jak na razie oczywiście. O. No i patrzcie po prostu to, co mamy dookoła. Pogoda jest dzisiaj świetna, słoneczko, przejrzystość niesamowita, także widoki będą też świetne. O, czekajcie, bo nie wiem, czy mi nie trzęsie za bardzo. Używam selfie sticka, ale chyba nie jest potrzebny. No, dzisiaj mamy około 5 godzin trasy i będziemy wchodzić na 4900 już. Nie, czekajcie, tak, na 4900, bo jesteśmy teraz na 4400. No i powiem wam, że zaczęła mi się lekka choroba wysokościowa. W nocy obudził mnie, wieczorem już miałem ból głowy. Zjadłem tabletkę, paracetamol. Przeszło. W nocy tabletka puściła. Obudził mnie ból głowy. I spoko, usnąłem. Ale rano wstałem, znowu bolała. Także już dzisiaj zjadłem pół tej tabletki od nich na aklimatyzację, żeby się nie męczyć. Wiecie, ból głowy to jest męczarnia. Szczególnie jak jest przed wami parę godzin trekkingu. No. Rozpoczynamy kolejny piękny odcinek. Na samym początku jeszcze wspomnę, że jak ci się podoba ta seria, jesteś ze mną, zostaw subskrypcję, zostaw lajka, zostaw komentarz. Cokolwiek chcesz, napisz. Dziękuję bardzo i lecimy dalej. Dzisiaj w tym vlogu będą cały czas towarzyszyły nam piękne widoki. Zaraz wyjdę jeszcze na jedną przełęcz tam do góry, to zobaczycie. Teraz przewodnik mówił, że trochę szedł wolniej, bo dzisiaj naprawdę mamy kolejne 500 metrów do przejścia. No i nie można przesadzać. Za szybko pójdziemy, to głowa będzie na pewno bardzo bolała. Także dzisiaj mamy po prostu spacerek, ale to i tak 5 godzin, także ludzik. Zobaczymy, jak będzie później. Teraz jadę tabletkę, jest ok. Co będzie później, zobaczymy. Dobrze jest też, że oni mają takie tabletki. Wiecie, w Ameryce Południowej się czym innym ratowałem i bardzo pomagało, przyznam. I w ogóle dzisiaj dojdę dzisiaj już na 4900, a najwyżej, jak na razie w życiu, to byłem na 5000 metrów. Raz to było na Kopotaksi, na wulkanie. Jak ktoś ogląda, to wie, co tam się stało. Jak kompletnie nieprzygotowany pojechałem na drugi największy wulkan w całym Ekwadorze. Adidaski, dżinsy, a tam na górze taka śnieżyca, że nic nie było widać. Ale dałem radę, to najważniejsze. Wiecie, że nie byłem przygotowany na takie coś? Doskonale o tym wiecie. Jestem w Adidasach. I dotarliśmy, jesteśmy na 4864 metrach. Jeszcze tylko 1000 na szczyt, ale tam już nie idziemy, zostajemy tutaj. Tam się nie da, tam już trzeba mieć specjalny sprzęt, żeby się wspinać. Nikt z nas nie jest na to przygotowany. Zarobiście. No i co? Da się zdobyć wulkan 6000, ale ja zdobyłem prawie 5 w dżinsach i w adidasach. Da się? Da się. Ja no szczerze nie byłem przygotowany na to. Nie byłem przygotowany na to, co mnie tutaj spotkało. To był impuls po prostu. Wiecie jak jest. Nie wiem, czy już mówiłem. Było po prostu tak. Pani w hostelu pyta, idziesz na wulkan? Idę. Okej. No i tak to wyglądało. No, ale tam liście nas ratowały. A drugi raz byłem na tęczowych górach w Peru. To tam, jak choroba wysokościowa uderzyła. Naprawdę, jak wchodziliśmy do góry, myślałem, że jest wszystko dobrze.
Posiedzieliśmy godzinę tam na górze, żeby sobie porobić filmiki, zdjęcia. Nagle jak mnie zaatakowała, ból głowy taki, że mi się wymiotować chciało. Słabo się zrobiło. Trzeba było schodzić. Dlatego dzisiaj dojdę na 4900 i jutro będziemy już na 5100, tam gdzie jest baza, na 5300, 5350 w basecampie. Wracamy później na 500 i na drugi dzień idziemy na 5600. Także to już będą takie moje rekordowe wysokości, na jakich będę. Także trzeba to wszystko zrobić z głową. Tutaj na dole jest wioska Pericze. Na powrocie będziemy w niej nocować. I pamiętajcie, że to, że będziemy schodzić później w dół, to nie znaczy, że będzie to samo. Też warto śledzić do samego końca tą przygodę. Teraz fajnie mi jeszcze przewodnik powiedział. Tutaj helikoptery lecą z towarem. To wam pokażę później, jak to wygląda. Tu zostawiają i stąd już biorą to jaki lub ludzie i niosą do basecampu. No i wiecie, to są właśnie takie rzeczy, które on mi opowiada, których bym na pewno sam nie wiedział, bo skąd. A tak to idziecie z takim przewodnikiem i on co kawałek mi coś fajnego opowiada. Wszystkich rzeczach, które się tu po prostu tak dzieją dookoła. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jestem tak zadowolony z tego człowieka, że idzie ze mną. Mega ma wiedzę. Że jak ktoś będzie z Was chciał się dowiedzieć, z jakim biurem tu się wybrałem, i później powiedzcie, że chcecie iść z tym samym panem co ja, będziecie na pewno zadowoleni. No i dzisiaj bardzo chciałbym Wam polecić lecnawakacje.pl. Jeśli chcecie przylecieć do pięknego Nepalu, na pewno pomogą Wam znaleźć fajne połączenie lotnicze, pomogą Wam znaleźć fajny hotel na miejscu. I w ogóle warto obserwować ich Instagrama, na którego serdecznie Was zapraszam. Lecimy tam po 10 000, wtedy wrzucą jakieś fajne promocje. W ogóle fajne promocje to oni mają cały czas. Także naprawdę bardzo, bardzo warto zaobserwować. Z czystym sumieniem bardzo ich polecam. No bo mają takie oferty po prostu jak i nikt inny. Także warto skorzystać. No idziemy coraz wyżej i oddycha się coraz ciężej. Ale jak na razie to wiecie, jest spokojnie. Dopiero za chwilę zaczniemy się wspinać. Ale to jest tak piękny dzień. Nie sądziłem, że po prostu każdym dniem będę tak zafascynowany. Gdyby nie te zimne wieczory, które trzeba przeżyć, to że w ogóle było ekstra, ale uważam, że to też jest przygoda, że to jest też coś, co warto przeżyć, żeby przełamać jakieś tam swoje słabości, jakąś wyjść ze strefy komfortu, bo o to też chodzi w podróżach. To nie są wakacje, to są podróże właśnie, a to są podróże wojownika. Jak my dzisiaj będziemy szli cały dzień z takimi widokami, to mi po prostu banan z buzi nie będzie schodził. Ciężko opisać. No to trzeba po prostu przyjechać i to przeżyć. Wiecie, że ogólnie jestem człowiekiem, który bardziej woli plażę, ale te góry są tak wyjątkowe. To samo uczucie miałem, jak jechałem motocyklem przez Karakorum Highway w Pakistanie. Ale tamte góry były wspaniałe. Punkt widokowy na Nanga Parbat, czyli Górę Śmierci, gdzie bardzo dużo osób zginęło i dalej niestety będzie ginąć, bo taka jest prawda, bo ta góra jest bardzo niebezpieczna. No i piękne, piękne są, cudowne po prostu.
Dzisiaj to po prostu co 5 minut się zatrzymujemy, żeby robić zdjęcia i coś nagrywać. Bo jest wszędzie tak pięknie. Takiej pogody jak dzisiaj, jest aż tak błękitne niebo, nie było w żaden dzień, jak na razie. I oby to zostało do końca. Dzisiaj jak na razie cały czas idziemy tak z boczem góry, żeby ją obejść dookoła. Ale zaraz już właśnie tam przejdziemy. Zobaczymy, co tam dalej na nas czeka. Na razie kondycja dobra, spoko się idzie. Jeszcze oddech też w miarę spokojny. Także to najważniejsze. No i przede wszystkim tabletka podziałała. To jest najważniejsze. Że idę bez bólu głowy. Bo rano już naprawdę trochę to było uciążliwe. Była chwila przerwy, się napić, wysikać i ruszamy dalej. Teraz mi pan powiedział, gdzie idziemy. Będziemy przemierzać tutaj w dół, żeby dojść. Nie wiem, co tam są. Pewnie można się herbaty napić albo coś. Takie domki są i później do góry, aż pod tą górę. Także zaraz się zacznie trochę wspinaczki. Teraz musimy się tutaj przeprawić. Też rzeka też płynie. No i przez takie kamienie, żeby dojść tam później. No a później, tak jak wam mówiłem, tam na samą górę czeka nas wspinaczka. Powiem wam, że dzisiaj naprawdę przez ten wiatr, który jest, to jest zimno trochę. Znaczy zimno mi w twarz. Bo ogólnie tu no nie jest, naprawdę. Mam termoaktywną koszulkę, na tym dwie jeszcze inne, bluzę, tu jest ok. Ale twarz mi odmarza. O. Ciekawe, jak długo po tej wyprawie jeszcze będzie miała fioletowy kolor, kiedy wróci do normy. No i później w Tybecie czekają nas chyba podobne temperatury, bo też jak sprawdzałem, to też w ciągu dnia będzie 0 albo minimalnie coś tam na plusie, a w nocy też będą spadały temperatury nisko. Ale Tybet to jest po prostu jedno z moich marzeń też podróżniczych, które chciałem zobaczyć. Te wszystkie tam te świątynie i tak dalej, tych mnichów tybetańskich. Coś pięknego. No, ale najpierw będzie trzeba chwilę pomęczyć się w Indiach. Znaczy wiecie, dla mnie to drugi raz. Wiem na co mam być przygotowany. Ale będzie fajnie. Będzie na pewno fajna przygoda. Szczególnie to, że wam pokażemy parę nowych miejsc też, których jeszcze wcześniej u mnie nie było na vlogach. Teraz tutaj zaraz będę musiał schować telefon chyba. Będzie trzeba uważać, gdzie się staje. Nie no, klasa. Mostek jest zrobiony. Jest jaki jest, ale można przejść. To najważniejsze. 3 szyny ułożone na tym, płyty. Dobra, doszliśmy do kolejnego miejsca. Jesteśmy na 4620 metrów. No i jeszcze mamy 3 km, 3 godziny. A na pewno tyle nie będziemy szli, ale robimy tutaj przystanek. Się napić coś ciepłego. Tak to wygląda. A ciepłej herbaty nie mogę się doczekać.
Gorąca kawa. Jakiej wysokości to jest zbawienie po prostu. Wydaje mi się, że to nie będzie trochę szkodliwe dla mnie, że będę pił kawę, bo to jednak też tam ciśnienie trochę pomyślę. On mówi, że nie. A wiecie dlaczego? Bo to nie jest kawa. To tylko ma czarny kolor. Kawa rozpuszczalna to nie kawa, się tylko tak nazywa. Kawa musi być parzona. Parzona i czarna. No, wtedy to jest kawa. W ogóle będę jadł za chwilę steka z jaka. Jeszcze nigdy nie jadłem jaka, także będzie coś nowego dla mnie. Czekaj. Przewodnik mówi, że jest dobry, no, ale zobaczymy. Wypas. Dobra, tak wygląda stek. Zaraz spróbuję, jak smakuje. Bardzo dobre, ale trochę guma. Bo musicie się przygotować też na to, że wiecie, to co macie w cenie, bo tak naprawdę w cenie macie 3 posiłki dziennie, do tego jakaś kawa, herbata i tak naprawdę, wiecie, to wszystko. Wszystko dodatkowo, co sobie musicie kupić, tak jak na przykład woda, o czekajcie, mi się przewraca, tak jak na przykład woda, coś słodkiego nieraz, jakiś dodatkowy posiłek, bo codziennie jem na przykład dodatkowy, bo jem 4 posiłki w ciągu dnia. To musicie pamiętać o tym też, że im idziecie wyżej, tym jest drożej. Za Snickersa na przykład tutaj płacę teraz 12 zł, za herbatę 8. Jakieś danie, na przykład to co ja jadłem, to kosztowało 35 zł. Jakiś tam makaron kosztuje około 25. Takie mniej więcej ceny są. Także pamiętajcie o tym, że to co zapłacicie, to oprócz tego też dodatkowe pieniądze się na pewno przydadzą. No i fajnie też oczywiście na sam koniec dać waszemu przewodnikowi i panu, który na przykład niesie plecaki, jakiś napiwek. Oni naprawdę mało zarabiają, a mają rodziny, także ja na pewno im coś zostawię. A wydaje mi się, że nawet panu, który niesie plecak, jak ja dam napiwek, to będzie może równowartość nawet tego, co on dostaje normalnie od agencji. Mnie nie zbawi, a jemu na pewno pomoże. O jedzeniu wspomniałem, ale nie wspomniałem jeszcze o takich innych rzeczach. Nie wiem, czy mówiłem już w którymś vlogu, że jak chcecie ciepły prysznic wziąć, też musicie liczyć z tym, że zapłacicie za 20 zł za około. Jak chcecie internet, to codziennie też płacę 20 zł, a teraz podobno im wyżej będziemy, tym będzie droższy, że nawet tam około 30 zł. Za ładowanie telefonów, powerbanków też trzeba płacić dodatkowo, chociaż wczoraj nie płaciłem, wczoraj miałem za darmo, ale przedwczoraj już musiałem zapłacić 20 zł. Także to zależy też od miejsca, jakie traficie. Ale no to są takie dodatkowe koszty, o których warto wiedzieć. Bo ja nie wiedziałem. Znaczy o jedzeniu to wiadomo, że wiedziałem, że będzie trzeba dopłacać. Ale że takie, no... Dobra, za prąd i za prysznic to się nie spodziewałem. Ale od razu w sumie na samym początku w agencji mi pan powiedział, że to będą dodatkowe rzeczy. A wy wiecie to od razu ode mnie. Obiadek zjedzony, Snickers zjedzony, trochę cukru trzeba było dostarczyć, żeby energii było więcej i ruszamy. Czeka nas teraz, tu pisało 3 km 3 godziny i szczerze wam powiem, że się zastanawiałem, mówię, kurde, co to musi być za trasa, skoro się będzie szło kilometr godzinę. No ale pytałem przewodnika, mówi, że to nie całkiem prawda. Jakieś 45 minut pod górę, później jeszcze dojdziemy do jakichś takich memorialów osób, które tutaj zginęły i później godzinę po płaskim, czyli pewnie jakieś 45 minut. No, oddech się trochę robi płytki bardziej, a to dopiero początek. Musimy tam na samą górę wyjść, jeszcze dalej. Wiem, że pewnie dla was to nie wygląda tak jak ja to widzę, no ale będzie lekka wspinaczka, a może nawet nie lekka. No i taka wspinaczka kamieniami teraz jest, też po kamieniach. Ale się oddycha coraz ciężej. Teraz już jesteśmy na jakichś 4700 metrach. No i cały czas pod górę. Ale nikt nie mówił, że będzie lekko.
I nie jest. Ale też jakoś mega ciężko nie. Wiecie, ja cały czas trenuję, to mi jest na pewno łatwiej. Bo sprawność fizyczną mam dobrą. Moje płuca też są nauczone, wiecie, inaczej pracować. Także jest lepiej. Wczoraj pogadałem z jednym z przewodników tej polskiej grupy. Ile kilogramów niesie na plecach taki tragarz. I on powiedział, że takie na przykład 70 kg to jest normalna rzecz. Że niektórzy niosą zdecydowanie więcej niż ważą, a ci tacy naprawdę najtwardsi nawet po 100 kg, 120 mogą nieść. Wyobrażacie sobie to? Ja nie jestem w stanie. Jak można nieść tyle kilo? O, ten chłopak jeszcze taki młody jest. On taki ładunek niesie. Już w połowie jesteśmy. Zagadałem teraz Słowakiem. Ma ciężar 75 kg, a on waży 55. Niesamowite. Chłopak idzie za mną, złamany w pół po prostu i leci pod tą górę. Ile oni muszą mieć siły. Naprawdę szok. Wczoraj pytałem się też, bo oni głównie zawieszają to na głowie. Jest obciążenie na kark bardzo duże. Pytałem się, czy oni po paru latach, czy parunastu nie mają po prostu uszkodzonych tych karków. I twierdzą, że nie. Bo nie od małego już zaczynają nosić ten ciężar. Wiadomo, coraz większy, coraz większy, coraz większy. No i po prostu są do tego przyzwyczajeni. Niesamowicie ciężka praca. No i dochodzimy praktycznie na szczyt. I tutaj chyba będą te pomniki osób, które zginęły w Himalajach. Nie wiem właśnie, czy typowo w Himalajach, czy podczas wspinaczki na Mount Everest. To zaraz się dowiem. No i już wszystko wiem. Czyli jest taki po prostu memory place dla ludzi, którzy zginęli albo na Everestie, albo na Locze, albo na górach, które tutaj są w okolicy. I są takie, zaraz podejdę bliżej, wam pokażę, jak to wygląda. Dowiedziałem się trochę więcej, ile taki chłopak zarabia. I to jest około 100-150 tych rupis za każdy kilogram, który niesie. Czego ma od roku, przypuśćmy, od 7,5 do 10 tysięcy rupis. To jest jakieś 330 zł. A idzie do basecampu prawdopodobnie z tej wioski, z której my ruszaliśmy. Czyli ma 20 km do przejścia górami. Niesamowite. Idą piękne jaki. Wracają pewnie z basecampu. No i taki piękny widok będzie nam już towarzyszył do końca, aż dojdziemy do wioski. Na szczęście jesteśmy tutaj w takiej dolinie, można powiedzieć. I tutaj nie wieje tak jak tam. Wiadomo, że troszkę wieje, ale nie tak jak tam, jak wchodziliśmy pod górę. Bo tam ten wiatr był nie do wytrzymania. Ci jaki mają transport. O, jaki też idą.
Oddech jest coraz bardziej płytki. No ale to dlatego, że jesteśmy coraz wyżej. Kolejny chłopak, który niesie taki ciężar, że ledwo idzie. Właśnie jest to napisane Imagine Naval Everest Expedition. Czyli idzie do base campu też. No a my dotarliśmy do wioski Labuche na 4900 metrach nad poziomem morza. I tutaj zostajemy na noc. A już jutro dojdziemy do base campu. O, czekajcie, tu więcej pokazuje. Pokazuje, że Labuche jest na 5000. No i tutaj się zatrzymujemy na noc. No a tutaj pokazuje też 4930. Widzicie, wszędzie inaczej. Ale to są niesamowite widoki. Tak wygląda dzisiaj u nas główny pokój, w którym się wszyscy zbierają, żeby jeść i wieczorem rozgrzać przy piecu. O, już się grzeją. Bo tutaj naprawdę ma być zimno w nocy. Patrzcie, jaki piękny zachód słońca. Golden hour w sumie chyba teraz się robi. Na kolację zupa czosnkowa, uwielbiam. I herbatka z mlekiem. Wypas. Już wszyscy się rozchodzą do pokoi. Bo trzeba rano wstać. Znaczy ja wstaję tak jak codziennie o 7:30 śniadanie, 8 wychodzimy. Jutro jest trochę lightowiej. Jutro idziemy tylko jakieś 2 godzinki do następnego hotelu. Później zostajemy tam na obiad. Po obiedzie ruszamy do base campu. Do base campu mamy 1,5 godziny w jedną stronę, 1,5 z powrotem. No i zapowiada się dobry dzień, na pewno. Jeśli pogoda będzie dopisywała, a sprawdzałem, ma dopisywać, to będzie naprawdę świetnie. No. Teraz wracam do pokoju, mój przewodnik już po to szedł spać. Modlę się, żeby nie chrapał. Jezus Maria, ja nie mogę spać, jak ktoś chrapie. Było takie straszne ostatnio w hotelu. Za ścianą gościu chrapał i nie mogłem usnąć. Męczyłem się parę godzin. Straszne to było. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby wspierać moje podróże, żeby wspierać mnie. A nie chcę niczego od was, tylko chcę subskrypcję, komentarz i like. Pozdrawiam.